Topole należą do grupy najszybciej rosnących drzew w strefie klimatu umiarkowanego. Szczególnie szybko przyrastają mieszańce międzygatunkowe, licznie wprowadzane do naturalnych ekosystemów Polski i Europy. Dzisiaj stanowią one jedno z ważniejszych zagrożeń dla rodzimych gatunków topoli, szczególnie najrzadszego z nich – topoli czarnej. Topole są przedmiotem badań pracowników naukowych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk od wielu lat. W ostatnich latach dużo uwagi poświęciliśmy właśnie topoli czarnej, stawiając wiele ważnych pytań. Dlaczego naturalny zasięg geograficzny topoli czarnej w Polsce i Europie kurczy się? Czy przyszłość topoli czarnej w Polsce jest zagrożona? Jakie czynniki decydują o poziomie tego zagrożenia? Na czym polega zanieczyszczenie puli genowej topoli czarnej? Jaka część drzew w populacjach topoli czarnej bierze aktywny udział w rozrodzie? I wreszcie, w jaki sposób należy chronić zasoby genowe tego gatunku? Zapraszam do zapoznania się z odpowiedziami na te pytania, których udzielą autorzy publikacji powstałych w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Topole to niezwykłe drzewa. Rosną bardzo szybko, osiągając nawet 40 metrów wysokości. Z tego względu znakomicie sprawdzają się jako producenci biomasy, zmniejszając tym samym stężenie dwutlenku węgla w atmosferze. Chronią przed wiatrem, słońcem i hałasem, a także oczyszczają powietrze. Występowanie topoli związane jest z dolinami rzek oraz z jeziorami. Topole są rozdzielnopłciowe, co oznacza, że mamy do czynienia z drzewami męskimi i żeńskimi. Co ciekawe, kwiatostany żeńskie są barwy żółtej, natomiast męskie czerwone. W związku z tym w okresie kwitnienia dość łatwo można odróżnić osobnika męskiego od żeńskiego po kolorze kwiatostanów. Warto wiedzieć, że produkowany wiosną biały puch wytwarzany jest wyłącznie przez osobniki żeńskie. Są to nasiona topoli przystosowane do przenoszenia ich przez wiatr na duże odległości. Co ważne, puch ten nie wykazuje właściwości alergicznych. Polska leży w zasięgu naturalnego występowania 3 gatunków topoli. Najczęściej spotykana jest osika, rzadziej topola biała, natomiast topola czarna, bohaterka naszego filmu, jest najmniej liczna. Ponadto w naszym kraju można znaleźć naturalnego mieszańca topoli białej i osiki, który zwany jest topolą szarą. Topola czarna występuje od Półwyspu Iberyjskiego poprzez Europę Środkową aż po zachodnią Syberię. Rośnie także na wybrzeżu północnej Afryki, w Azji Mniejszej oraz na Kaukazie. Północna granica zasięgu w Europie przebiega wybrzeżem Morza Północnego i Bałtyku. Nie sposób przecenić wartości ekologicznej topoli czarnej. Jej naturalne siedliska stanowią ochronę przeciwpowodziową i uważane są za centra bioróżnorodności. Z tego względu wchodzą w skład sieci Natura 2000 jako obszary szczególnie ważne dla dziedzictwa przyrodniczego Europy. Topola czarna ma także istotne znaczenie ekonomiczne. Jest wykorzystywana jako półprodukt w przemyśle meblarskim i papierniczym, stanowi cenne źródło biomasy na cele energetyczne, potrafi oczyszczać glebę ze ścieków, metali ciężkich i innych niebezpiecznych związków. W związku z tym polecana jest także do sadzenia na gruntach poprzemysłowych. Pomimo jej cennych zalet, człowiek nie zawsze był łaskawy dla topoli czarnej. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci jej zasięg w Europie uległ drastycznemu zmniejszeniu na skutek regulacji rzek i zagospodarowaniu bardzo żyznych naturalnych obszarów zalewowych pod uprawy rolne i leśne. W takich krajach jak Belgia, Holandia, Dania czy Wielka Brytania topola czarna jest drzewem bardzo rzadkim i zachowała się głównie w uprawie, sadzona w parkach i przy drogach. Na szczęście w Polsce sytuacja tego gatunku nie jest aż tak tragiczna jak na zachodzie Europy. Topola czarna ciągle występuje stosunkowo licznie w Dolinie Środkowej Wisły i jej większych dopływów, zwłaszcza Sanu, Bugu i Narwi. Fragmenty łęgów wierzbowo-topolowych zachowały się także w Dolinie Środkowej Warty, Górnej i Środkowej Odry oraz w dolinach rzek Podkarpacia wpływających do Wisły. Jednak pomimo stosunkowo licznego występowania, także w naszym kraju przyszłość tego gatunków nie rysuje się aż tak w różowych barwach. Niestety nasze obserwacje terenowe wykazały, że wiele osobników topoli czarnej jest w wieku terminalnym. Na licznych odcinkach rzek dodatkowe zagrożenie dla gatunku stwarzają gwałtownie rozrastające się populacje bobrów. Jednak najważniejszym problemem z punktu widzenia utrzymania ciągłości gatunku jest brak możliwości jego naturalnego odnawiania.
Nasiona topoli zachowują żywotność przez bardzo krótki czas i potrzebują do swojego skiełkowania odpowiedniego miejsca oraz specyficznych warunków środowiskowych, takich jak na przykład pozbawione roślinności piaszczyste łachy. Obecnie w rejonach mocno przekształconych przez człowieka takich miejsc po prostu nie ma. Praktycznie odnowienie naturalne można sporadycznie spotkać nad środkową Wisłą, czyli w obszarach o najmniejszej presji człowieka. Kolejne poważne zagrożenie dla gatunku wynika z masowej introdukcji w połowie ubiegłego wieku na obszary dolin rzecznych szybko rosnących mieszańcowych odmian topoli. Większość z tych mieszańców pochodzi ze skrzyżowania europejskiej topoli czarnej z amerykańską topolą czarną. Pierwsze takie odmiany powstały już w pierwszej połowie XVIII wieku, tuż po sprowadzeniu do Europy amerykańskich gatunków. Odmiany te mogą krzyżować się z czystymi gatunkowo osobnikami topoli czarnej, co w konsekwencji może prowadzić do zanieczyszczenia jej puli genowej. Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że topola jest drzewem pospolitym, to jednak w rzeczywistości większość drzew, z którymi spotykamy się na co dzień, jest właśnie takimi mieszańcami. Dobrym na to przykładem jest topola późna, czyli serotina, która została sprowadzona do Polski już pod koniec XVIII wieku. Na początku XIX wieku topola ta była u nas masowo produkowana w szkółkach i powszechnie sadzona przy drogach. Z tego względu często mylnie uważana jest za drzewo rodzime. Tak liczne zagrożenia, o których powiedziałem, są przesłanką do podjęcia pilnych działań ukierunkowanych na ochronę zasobów genowych zagrożonych wyginięciem topoli czarnej. Polska, biorąc aktywny udział w Europejskim Programie Leśnych Zasobów Genowych, uczestniczy w opracowaniu programów ochrony drzew leśnych. Programy te wymagają jednak dokładnego scharakteryzowania zmienności genetycznej poszczególnych gatunków. W tym celu wykorzystujemy markery genetyczne, czyli niewielkie fragmenty DNA, które różnią się między poszczególnymi osobnikami. Ich analiza umożliwia nam szczegółowe opisanie zmienności genetycznej zarówno na poziomie pojedynczych drzew, jak i całych populacji. Dzięki temu możemy także wskazać populacje wymagające szczególnej ochrony. Markerami, które stosujemy najczęściej, są mikrosatelity. Są to krótkie odcinki DNA zawierające powtarzające się motywy, np. CA. Poszczególne drzewa różnią się między sobą liczbą takich powtórzeń, co widoczne jest na prezentowanym schemacie. Mikrosatelity są bardzo zmienne. Analiza kilkunastu mikrosatelit jest wystarczająca, aby dokładnie opisać zmienność genetyczną, zarówno poszczególnych populacji, jak i całego gatunku. Możliwa jest także identyfikacja konkretnego drzewa. Aby zobrazować Państwu, jak wiarygodna jest to metoda, należy wspomnieć, iż dokładnie ten sam sposób wykorzystywany jest w diagnostyce medycznej i kryminalistyce w celu rozpoznania ofiar czy ustalenia sprawców przestępstw bądź ojcostwa. Badania zrealizowane przez Zespół Zakładu Genetyki i Interakcji Środowiskowych Instytutu Dendrologii PAN pozwoliły na scharakteryzowanie zasobów genowych topoli czarnej z Doliny Odry oraz kilku populacji z Doliny Środkowej Wisły. Zbadaliśmy łącznie 582 drzewa z 9 populacji rosnących nad Odrą. Liczba drzew odmiennych genetycznie była jednak niższa i wyniosła 423, gdyż pozostałe były klonami. 34 drzewa okazały się nie być czystymi topolami czarnymi, ale mieszańcami różnych odmian. Rzeczywiste zasoby genowe topoli czarnej w Dolinie Odry są zatem o około 1/3 niższe, niż mogłoby się wydawać jedynie na podstawie określenia liczebności drzew. Niestety badane populacje miały niską efektywną wielkość, co oznacza, że tylko niewielka liczba drzew bierze udział w rozrodzie. Poszczególne stanowiska różniły się także między sobą pod względem genetycznym. Jak widać na rycinie, wyróżniliśmy 4 odrębne grupy. Świadczy to o istnieniu barier dla przepływu genów między populacjami, które najprawdopodobniej powstały w wyniku licznych przekształceń koryta rzeki. Najbardziej niepokojący jest jednak fakt, iż topola czarna w Dolinie Odry praktycznie nie odnawia się. Nie obserwujemy młodych pokoleń, a większość starych drzew w krótkim czasie zginie. Wyniki te wskazują na pilną potrzebę podjęcia działań ochronnych, zarówno na terenach, gdzie rosną poszczególne populacje, jak i ex situ, czyli w innych miejscach, np. w formie archiwum klonów, o którym opowiemy w dalszej części filmu. Badania w Dolinie Środkowej Wisły przyniosły nieco bardziej optymistyczne rezultaty. Analizie poddaliśmy 2 starsze populacje, także młodsze pokolenia. Wyniki pokazały, że topola czarna na tym obszarze wciąż cechuje się wysoką zmiennością genetyczną i nadal posiada potencjał do naturalnego odnawiania.
Stwierdziliśmy jednak, że wśród siewek znajduje się kilka osobników będących mieszańcami, co wskazuje na realne zagrożenie zanieczyszczenia puli genowej czystej topoli czarnej. W najbliższej przyszłości planujemy ocenić zasoby genowe topoli czarnej w skali całego kraju, a także wykorzystać inne markery genetyczne. Markery te pozwolą nam na określenie możliwości adaptacyjnych gatunku do zmieniających się warunków klimatycznych. Aby zachować pulę genową topoli czarnej, najcenniejsze osobniki, które zostały wytypowane na drodze analiz genetycznych, o których wspominała koleżanka, rozmnażamy wegetatywnie. Topola ogólnie dość łatwo rozmnaża się przez ukorzenianie fragmentów pędów. Problemy może stwarzać ukorzenianie starych drzew, a więc tych, na których nam najbardziej zależy. Jednak udało nam się opracować odpowiednie metody, które rozwiązują ten problem. Dysponując dobrze wykształconymi pędami na wiosnę, kroimy je na kilkunastocentymetrowe odcinki. Następnie taki materiał przez kilka tygodni przechowujemy w chłodni. W kwietniu, kiedy się ociepli i temperatura na to pozwala, wysadzamy je do gruntu bądź doniczek. Po kilku miesiącach hodowli otrzymujemy tego rodzaju materiał. Tutaj mamy zgromadzony materiał pochodzący z Wielkopolskiego Parku Narodowego, z którym nawiązaliśmy współpracę. Okazuje się, że na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego pozostało zaledwie kilkadziesiąt żywych osobników topoli czarnej. Jak widzimy, większość z nich udało nam się ukorzenić. W związku z powyższym w najbliższym czasie ten materiał trafi w miejsce swojego pochodzenia. Tu z kolei mamy ukorzenioną najgrubszą topolę w Polsce. Rośnie ona w Ostromecku koło Bydgoszczy. Drzewo jest olbrzymie, jego obwód wynosi około 9 metrów. Po 2 latach hodowli materiału w doniczkach przenosimy go do archiwum klonów, które, jak można by powiedzieć, jest żywym bankiem genów. Tu właśnie znajdujemy się obok archiwum klonów. Jak do tej pory zgromadziliśmy w nim około 80 osobników z Nadwisły, Warty, Odry i Bugu. Taki materiał w archiwum klonów jest doskonały do dalszego namnażania. Jeżeli byłaby taka potrzeba i programy restytucji topoli czarnej by wystartowały, to w krótkim czasie możemy wyprodukować odpowiedni materiał do nasadzeń w 1000 sztuk. Obok archiwum z czystą czarną topolą mamy archiwum z odmianami hybrydowymi różnych gatunków topoli. Te hybrydy były głównie selekcjonowane pod względem szybszego wzrostu. Doskonale widać tu, jak poszczególne odmiany różnią się tak tempem wzrostu, jak i kształtem i barwą liści. Mamy nadzieję, że film, który Państwo obejrzeli, poszerzył Waszą wiedzę o topoli czarnej. Wierzymy, że udało nam się pokazać, że działania, które podejmujemy, będą przydatne dla ochrony gatunku, co w konsekwencji doprowadzi do zachowania topoli czarnej w krajobrazie dolin rzecznych dla przyszłych pokoleń. To tylko wybrane rezultaty badań przeprowadzonych przez naszych pracowników. Wyniki te wskazują na realne zagrożenie topoli czarnej i konieczność podjęcia aktywnego programu restytucji tego gatunku w Polsce. Zachęcam do pogłębienia wiedzy o topoli czarnej poprzez przeczytanie artykułów naukowych na temat tego gatunku przygotowanych przez pracowników Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk.